Witam serdecznie. Witam. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień. Wyjątkowy w takim sensie, że znów zanurkujemy w odmęty świata niewidzialnego, a mianowicie będziemy przyglądać się różnym religiom i świętym tekstom w celu zrozumienia stosunku Boga i ludzi do zwierząt oraz, że tak powiem, naszej diety cud. Zaczniemy omawiać wszystko to w świetle Biblii i tylko Biblii, aby zachować pewną spójność i ciągłość. Następnie przedstawię mniej lub bardziej perspektywę pochodzącą z innych religii, filozofii i pism, tak? Zapewniam Was, że wbrew pozorom jest to niezwykle ciekawy temat, który może rozwiać wiele wątpliwości, czy też sposobu rozumienia niektórych prawd i pojęć używanych w Biblii oraz poza nią. Chociażby takie określenie jak władztwo czy panowanie, tak, nabiera zupełnie innego znaczenia przez pryzmat Boga, aniżeli w rozumowaniu takim naszym ludzkim w życiu codziennym. Także, cóż mogę powiedzieć, zapaszcie sobie kawę lub herbatę, zapnijcie pasy i jedziemy. Więc zacznijmy od samego początku i to dosłownie, żeby zrozumieć stosunek Boga i ludzi do zwierząt oraz w pewnym sensie diety, która miałaby nam służyć, trzeba patrzeć na Biblię całościowo. Robienie tak zwanego cherry picking, czyli wybierania sobie pojedynczych wersetów wyrwanych z kontekstu, może mocno zaszkodzić w rozumieniu całości i postaram się sam tego nie robić. Choć zapewniam, że będziemy trochę uskakać między Starym Testamentem, Nowym Testamentem oraz czasami już po apokalipsie. A więc zacznijmy od Księgi Rodzaju, czyli dosłownie opisów początku. I idzie to tak. Potem Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Hebrajskie słowo użyte tutaj to radach i znaczy ono tyle co rządzić, sprawować władzę, kierować jako pasterz, zarządzać powierzonym dobrem. To nie jest słowo oznaczające brutalne ujarzmienie. Właściwie w wielu miejscach Biblii zupełnie to samo słowo opisuje pasterza prowadzącego trzodę lub króla, który troszczy się o lud. No i trzeba zauważyć, że człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo Boże, a więc i panować powinien na wzór Boży. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. Tutaj słowo uprawiał i doglądał pochodzą od hebrajskich słów abad, czyli służyć, i szamar, czyli strzec, chronić. Także jak widać, już pierwsze rozdziały opisujące początki ludzkości i wytyczne Pana Boga wskazują na to, że panowanie czy władza w oczach Boga to praktycznie równoznaczność z takimi rzeczami jak opieka, dbanie, chronienie, prowadzenie, czyli raczej takie pozytywne aspekty, prawda?
Współcześnie człowiek często kojarzy władzę i panowanie nad kimś lub nad czymś, no raczej negatywnie, czyli jak kogoś lub coś nad nami, co nam wprowadza ograniczenia, cenzuruje, knebluje, przymusza wbrew naszej woli do oddawania swoich dóbr, czytaj podatek, może do wykonywania rzeczy, które nam szkodzą i których nie chcemy właściwie robić. Ale to jest nasze takie ludzkie rozumowanie tych słów. A jak widać w Biblii, Bóg określił definicję tych słów zupełnie inaczej. I teraz, aby się w tym utwierdzić, popatrzmy na kilka wersetów związanych właśnie z królowaniem, władztwem, panowaniem, ale już takim, jakiego oczekuje Bóg, a nie człowiek. Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa, u tekstu kapłanów lewitów. Będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Pana, Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego prawa i stosując jego postanowienia, by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo, aby długo królował on i synowie jego w Izraelu. Zauważmy, że Bóg tutaj daje bardzo konkretne wymagania dla króla. Ma znać prawo, ma być pokorny, ma się nie wywyższać nad lud, i aby serce jego nie wynosiło się nad jego braci, to chyba mówi to samo za siebie, jaka pokorna powinna być postawa króla. Mamy też Psalm 72, który to dobrze opisuje, jaki powinien być idealny król. Nie będę go tu przytaczał w całości. Jego krótki element brzmi tak: niech broni uciśnionych ludu, zbawia dzieci ubogiego, a ciemiężce skruszy. I ogólnie rzecz biorąc z tego psalmu, cechy władcy, jakie się uwidaczniają, to jest sprawiedliwość, troska o słabych, pokój oraz ochrona życia. I dalej jeszcze mamy kolejne dwa wersety. Obrzydłe królom działanie nieprawe, bo tron się opiera na sprawiedliwości, oraz król państwo umacnia sprawiedliwością, niszczy je ten, kto podatkami uciska. Tutaj robi się też ciekawie, bo możemy zobaczyć, jakie miał w tej kwestii stanowisko Jezus. Będzie on wielki i będzie nazywany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Ten werset to jest proroctwo o Mesjaszu, który, jak chrześcijanie wierzą, przyjdzie powtórnie i na tym tronie zasiądzie. Jak taki Mesjasz będzie władał? Na czym te władztwo będzie polegało? Zobaczmy dalej. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Zwróćmy uwagę, że Jezus tutaj definiuje wielkość i definiuje ją jako służbę, więc w pewnym sensie właśnie wskazuje, jak powinno wyglądać władztwo i królowanie. Innym ciekawym jest Jana 13, wersety 14 i 15, jak dobrze pamiętam. Tam na przykład mamy sytuację, gdzie Jezus umywa nogi swoim uczniom, tak? Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Tutaj
bardzo, bardzo wyraźnie widzimy właśnie pewnego rodzaju służebność. Pomimo, że Jezus jest na pozycji Pana i nauczyciela, króla, kogoś powyżej, to usługiwał. A więc patrząc na biblijne panowanie, to można zauważyć, że zarówno Bóg w Starym Testamencie, jak i Jezus w Nowym Testamencie podkreślają następujące cechy: pasterzowanie, a nie tyrania, ochrona, a nie eksploatacja, sprawiedliwość, a nie przemoc, pokora, a nie pycha oraz służba, a nie dominacja. No dobrze, ustaliliśmy kwestię władzy i panowania. A co Bóg mówił odnośnie jedzenia? Jaką dietę powinniśmy przestrzegać? No, zaskoczę może niektórych, ale jak wspominałem, będziemy patrzeć na Biblię całościowo. A więc na początku w Księdze Rodzaju wskazana dieta była następująca. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. Jak widać, Bóg nie wymienia mięsa w tej diecie. Jedzenie zwierząt nie było jeszcze wówczas opcją. Wskazana dieta jest bliższa wegetarianizmowi, a może nawet weganizmowi. Co ciekawe, gdyby wziąć pod uwagę już zdefiniowane władanie i panowanie, no to wówczas rolą człowieka w ogrodzie Eden było zajmowanie się nie tylko ogrodem, ale bycie pasterzem, również dla tamtejszych zwierząt, ochrona ich i dbanie o nie. No ale co się zmieniło? Sprawa jest prosta, człowiek zgrzeszył. I to zaczęło proces degradacji natury, degradacji duchowej. Popatrzcie na następujące ważne wersety. Pierwsza rzecz, jaka się stała po grzechu Adama i Ewy, jest następująca. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Dlaczego ten werset jest taki ważny? No, mamy tu pierwsze użycie zwierzęcia i to przez samego Pana Boga w sposób inny niż pierwotnie zakładano. Bo skoro Bóg wykonał odzienie ze skór, no to trzeba założyć, że albo użył umarłych zwierząt, ale teoretycznie w ogrodzie Eden jeszcze nie było śmierci, albo musiał takie zwierzę zabić w celu wzięcia z niego skóry. Oczywiście można tu polemizować, że Bóg mógł pstryknąć palcami i stworzyć skórzane ubranie, ale tego niestety nie wiemy, a narracja sugeruje, że jednak użycie skór raczej wymaga ofiary ze zwierzęcia. Jest to poniekąd preludium do tego, że zwierzęta są niżej w hierarchii od człowieka, że są ważne dla Pana Boga, ale mniej ważne niż człowiek. Widzimy tego wydźwięk również w następujących słowach Jezusa. Przypatrzcie się krukom, nie sieją ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi, o ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki. No i ten werset wyraźnie wskazuje, że człowiek jest ważniejszy niż ptaki, gdzie tutaj ptaki są jako liczba mnoga. Jednak nie mówi także, że ptaki są nieważne. Jedynie podkreśla, że pojedynczy człowiek na pewno nie ma znaku równości między jednym ptakiem. Jest ważniejszy niż nawet wiele ptaków w liczbie mnogiej. Ważnym jest zauważyć i nie przeoczyć faktu, że zwierzęta były elementem ofiarnym, co przewija się przez całą Biblię. Jednak ten temat jest trochę bardziej zagmatwany. Na przykład przytaczając chyba pierwszą opisaną ofiarę Kaina i Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po jakimś czasie Kain składał Panu w ofierze płody roli i również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z jego tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć.
Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeśli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Z tego tekstu można wywnioskować, że Bóg sobie bardziej upodobał ofiarę ze zwierzęcia, aniżeli z uprawy roli. Ale nic bardziej mylnego. Wyraźnie mamy wskazane, że Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Kain nie mógł złożyć nic z trzody, bo jej nie posiadał. Podobnie Abel nie mógł nic podarować z uprawy roli, bo jej nie posiadał. Czy to by znaczyło, że Kain był z góry na straconej pozycji? No właśnie nie. Mamy kilka kluczowych słów w tym tekście, na przykład fakt, że Abel złożył pierwociny, czyli pierworództwo i tłuszcz, czyli dał to, co było pierwsze i najlepsze w rozumieniu tamtej kultury. Z kolei o Kainie nie można tego powiedzieć, po prostu złożył w ofierze płody roli. Nie ma mowy o tym, że pierwociny tych płodów, nie ma mowy, jakoby wybrał najlepsze. Możliwe, że po prostu dał z tego, co miał, albo z tego, co mu zbywało. To nie koniec, bo ostatnie zdanie też wiele wnosi do całości. Tutaj Pan Bóg wyraźnie wskazuje dla Kaina, że jego twarz jest ponura i smutna, bo nie postępował dobrze. A więc Kain już gdy składał ofiarę, prawdopodobnie wiedział, że źle czyni. Z tego tekstu wynika, że już miał coś za uszami. Także tutaj nie ma jakiejś preferencji Boga względem typu ofiary, że ona jest ze zwierzęcia. Tutaj chodzi o coś więcej. Temat ofiar ze zwierząt, w jakim celu one były, postaram się to omówić, ale będzie to w innym odcinku, ponieważ jest to na tyle rozległe, że możemy stracić całkowicie wątek stosunku Boga do zwierząt oraz diety wskazanej dla ludzi. No dobrze, ale kiedy właściwie doszło do tego, że nasza dieta została ubogacona o możliwość jedzenia zwierząt? To jest bardzo ważny punkt, bo widzicie, jak wspomniałem, pierwotnie zwierzętami mieliśmy się opiekować. Dopiero gdy grzech zdominował świat i świat robił się coraz bardziej upadły, zaczęły pojawiać się pewne ustępstwa, pewne udogodnienia dla ludzi, tak to nazwijmy, bo w ich zbrukanej naturze nie byli już w stanie funkcjonować jak należy, tak jak było to zamierzone pierwotnie, a przynajmniej na to wygląda, tak? Widzimy chociażby echo tego w fakcie, że wedle prawa mojżeszowego można było wziąć rozwód. Posłuchajcie tego. Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Jeśli ona, wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu. Albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę jako splugawionej. To bowiem budzi od razu u Pana, a ty nie możesz dopuścić do takiej nieprawości w kraju, który ci daje w posiadanie Pan Bóg twój. Zaś Jezus zauważa następujące. Czyżbyście nie czytali w Piśmie, że na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę? Odrzekł Jezus. Bóg powiedział również, dlatego mężczyzna opuści rodziców i złączy się z żoną, tak, że ci dwoje staną się jednym ciałem. Nie są więc już dwojgiem ludzi, lecz jednym ciałem. Niech człowiek nie rozdziela tego, co złączył sam Bóg. Dlaczego więc Mojżesz nakazał wręczyć żonie dokument rozwodowy i odprawić ją? Kontynuowali. Mojżesz pozwolił wam na rozwód tylko z powodu waszych zatwardziałych serc, odparł Jezus. Ale nie taki był Boży zamiar. Dlatego mówię wam, jeśli ktoś rozwodzi się
z żoną, z wyjątkiem przypadku rozwiązłości seksualnej, i poślubia inną kobietę, dopuszcza się grzechu niewierności małżeńskiej. Jak widać, Jezus tutaj wyraźnie podkreśla, że to Mojżesz pozwolił, zapewne za pozwoleniem od Boga, ale jednak to Mojżesz pozwolił i że wynikało to głównie z zatwardziałości serc. Nie taki był Boży zamiar. No i idąc tym tropem, zmiana diety następuje bezpośrednio po potopie, który został zesłany z następującego powodu. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie jest ich wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. A więc grzech już tak się rozprzestrzenił i do tego stopnia zbrukał świat, że wszystko było złe. Na początku człowiek był czysty i miał czystą dietę. Później zaś wszystko stawało się coraz bardziej zbrukane. Myślę, że śmiało można zasugerować, że 90% Biblii jest o świecie w stanie upadku i grzechu. Jedynie patrząc na sam początek Biblii i na jej koniec, czyli czasy po apokalipsie, o których jeszcze będę mówił, dopiero tam możemy zobaczyć, jak miało wszystko wyglądać, gdyby nie doszło do upadku i grzechu. No ale jeszcze w temacie diety. Co dokładnie powiedział Bóg po potopie, gdy zawierał przymierze i zezwalał na jedzenie zwierząt? I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Potem rzekł Bóg: to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami po wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorą chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele, i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego: to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Jak wyraźnie widzimy i co wiele osób pomija, gdy Bóg zawierał to przymierze, zawarł je nie tylko z ludźmi, ale z każdą istotą żywą. Innymi słowy, Bóg poczytuje zwierzęta jako coś bardziej istotnego niż na przykład kamień, bo skoro zawiera przymierze z istotami, to uznaje je w jakimś sensie za istotne i może rozumne. Wskazuje to również ten werset. Ale Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich istotach żywych i o wszystkich zwierzętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr na całą ziemię i wody zaczęły opadać. Tutaj mogli napisać przecież Bóg, pamiętając o Noem i jego rodzinie, ale nie. Bóg pamiętał o wszystkich istotach żywych i o wszystkich zwierzętach, które były w arce. Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm. Tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie. Upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie brata.
Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się, zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę. Zwróćmy tutaj szczególną uwagę, że Bóg zezwala na spożycie mięsa i podkreśla, że zwierzęta będą się nas bać i lękać. Używa również słowa władanie, a więc powinniśmy zwierzętami władać, a już wiemy, co to oznacza w słowniku Pana Boga. Podejrzewam, że jest to niemożliwe z powodu naszej zbrukanej natury i dlatego pewnie nie możemy spełnić tego nakazu w 100% tak, jak było to zamierzone. Dalej widzimy inną ciekawą rzecz, że Bóg się upomni o krew, ale nie tylko u ludzi, ale również u zwierząt. Czy możemy przez to rozumieć, że zwierzęta drapieżne, które spożywają krew innych zwierząt, będą z tego sądzone? Ciekawe, nie? Dalej jeszcze mamy bardzo specyficzne detale odnoszące się do tego, jakie mięso można spożywać oraz jak je spożywać, tak zwane zasady koszerności, których nie będę tu omawiać. Właściwie już kiedyś je omówiłem, jak byłem w Białymstoku w Polsce w jednym z odcinków. No ale jeśli kogoś one interesują, to zalecam poczytać w Księdze Kapłańskiej, rozdział 11. Jeszcze jako dygresję taką dorzucę tutaj coś ciekawego, bo ten fragment odnosi się do 1000-letniego królestwa, czyli takiego okresu, gdy będzie panował porządek Boży, a zło tego świata będzie niejako związane na 1000 lat. Trochę trudno opisać, kiedy to ma dokładnie nastąpić, ale wypada to jakoś tak na paruzję. Pokonanie Antychrysta, później 1000 lat świetności, a później ponownie wypuszczenie sił zła po 1000 lat na ostateczną bitwę, czyli te tak zwane Armagedon. Zaznaczam, że mogłem tu trochę pogmatwać, bo jest to kwestia dość sporna, w sensie kiedy te 1000 lat dokładnie ma nastąpić. No i zwróćmy uwagę, to jest część opisu okresu, w którym jest właśnie o tym mowa. Co się stanie z bałwochwalcami, którzy ignorowali nawoływanie Boga. Przystępny byłem dla tych, co o mnie nie dbali. Tym, którzy mnie nie szukali, dałem się znaleźć. Mówiłem, oto jestem, jestem. Do narodu, który nie wzywał mego imienia. Codziennie wyciągałem ręce do ludu buntowniczego i niesfornego, który postępował drogą zła ze swoimi zachciankami. To lud, co mnie pobudzał do gniewu, bez ustanku, a bezczelnie składając ofiary w gajach i paląc kadzidło na cegłach, przebywając w grobowcach i spędzając noce w zakamarkach, jedząc wieprzowe mięso i nieczyste potrawy z sosem w swych misach. I w tym fragmencie szczególną uwagę zwróciłem na jedząc wieprzowe mięso, bo jest to mięso nieczyste według Księgi Kapłańskiej rozdziału 11. Uważam, że to bardzo ciekawe, bo jest to fragment ze Starego Testamentu, ale słowa są wypowiedziane przez proroka, który przecież cytuje Boga. Współcześnie wielu chrześcijan uważa, że można jeść mięso wieprzowe ze względu na następujące wersety już w Nowym Testamencie. Słabego w wierze otaczajcie troską bez spierania się o jego poglądy. Jeden spożywa każdy pokarm, słaby zaś jest wegetarianinem. Pierwszy niech nie pogardza drugim, a drugi niech nie potępia pierwszego. Bóg go przecież do siebie przygarnął. Kim jesteś, że potępiasz czyjegoś sługę? Jego Pan podtrzymuje go lub pozwala mu upaść. Ostatecznie i tak postawi go na nogi, bo ma taką moc. Dla jednego wszystkie dni tygodnia są takie same, dla innego niektóre z nich mają szczególne znaczenie. Każdy niech się trzyma własnego przekonania. Kto uważa pewne dni za szczególne, robi to dla Pana.
i kto spożywa każdy pokarm, również czyni to ze względu na Pana, bo dzięki Bogu za jedzenie. Bo dziękuję Bogu za jedzenie. Ten zaś, kto nie je wszystkiego, też robi to dla Pana i On także mu dziękuje. Nikt z nas nie żyje dla siebie, ani dla siebie nie umiera. Czy żyjemy, czy umieramy, wszystko robimy dla Pana. I w życiu, i w śmierci. Zawsze należymy do Niego. Chrystus umarł i powstał z martwych właśnie po to, aby być Panem życia i śmierci. I dalej jeszcze mamy takie oto następujące. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi. Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu. No i ostatni. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. No i pytanie, jakie sobie tutaj trzeba postawić, to czy Bóg w Starym Testamencie zapowiada niejako przyszłościową pogardę dla tych, co jedli wieprzowinę? I trzeba zaznaczyć, że to w okresie tysiącletniego królestwa, a raczej tuż przed nim. No bo następnie mamy przecież apostoła Pawła, który sugeruje, że nie ma to znaczenia, co jesz. A więc wtedy pogarda dla jedzącego wieprzowinę nie ma już swojej mocy osądu. Uważam to za ciekawą nieścisłość w piśmie, bo albo jeden, albo drugi, czyli Paweł lub Izajasz, musiał coś pokręcić. Niby mógłbym to wyjaśnić tak, że Bóg w Starym Testamencie mówi te słowa, bo wtedy jeszcze jedzenie wieprzowiny było uznawane za nieczyste. Ale takie wytłumaczenie niestety nie wystarczy, bo jest to proroctwo odnośnie bardzo dalekiej przyszłości, mianowicie tuż przed tysiącletnim królestwem, a więc dotyczy naszych i przyszłych czasów. Jedyne sensowne wyjaśnienie jest takie, że Paweł nie miał na myśli jedzenia wieprzowiny, a kwestii, czy w ogóle jesz mięso, czy nie, zwłaszcza mięso, które było wcześniej poświęcone jakimś bożkom, ale nie znosi już wcześniej ustalonych zasad odżywiania w Księdze Kapłańskiej rozdziału 11, które między innymi mięso wieprzowe wymienia jako nieczyste. No dobrze, więc widzimy pewną ciągłość. Myślę, że dość jasno maluje nam się obraz człowieka, który w swojej pierwotnej naturze, na obraz Boży, miał dietę bardzo specyficzną, gdy jeszcze nie był zbrukany. Chodzi mi o grzech oczywiście. Zaś po wygnaniu z raju jego natura staje się coraz bardziej upadła i są mu dozwalane pewne rzeczy. Rzeczy, które pierwotnie miały nie być nawet opcją, tak? Apostołowie w Nowym Testamencie już tak trochę skręcają w kierunku takim, aby nie krytykować się za to, co jemy. Jeśli robimy to i tak dla Boga, prawda? No ale w takim razie, jak to będzie wyglądało w czasach końca? Czy zatoczymy koło i wrócimy do tego, co miało być pierwotnie, czyli w raju, tak jak to sugeruje nam Księga Rodzaju? No sprawdźmy. Albowiem oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzył. Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu, ni krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat, bo najmłodszy umrze jako 100-letni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy.
Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnicę i będą jedli z nich owoce. Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił, bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu. I moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce. Nie będą się trudzić na próżno, ani płodzić dzieci na zgubę, bo plemieniem błogosławionych przez Pana są oni sami i potomkowie ich wraz z nimi. I będzie tak, iż zanim zawołają, ja im odpowiem. Oni jeszcze mówić będą, a ja już ich wysłucham. Wilk i baranek paść się będą razem. Lew też będzie jadł słomę jak wół, a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać na całej świętej mej górze, mówi Pan. Chciałbym szczególną uwagę zwrócić na kilka rzeczy w tym tekście. Jedna, że wedle tego opisu śmierć nadal będzie istniała, ale każdy będzie dożywał przynajmniej 100 lat. Druga, to że zwierzęta, które z reguły pożerały się nawzajem lub były zagrożeniem dla ludzi, będą siedzieć blisko siebie, bez czynienia sobie krzywdy nawzajem i będą żywić się niemięsnym pokarmem. Ludzie z kolei będą korzystać z owoców swoich sadów i winnic. Nie ma tu mowy o mięsie. Mam wrażenie, że ten opis jest skierowany na 1000-letnie królestwo, bo według Biblii ma być 1000-letnie królestwo, po którym ponownie wypuszczony zostanie szatan i jego aniołowie na ostatnią bitwę z Bogiem. Jest też w tym opisie podkreślone, że tak będzie jedynie na całej świętej górze, a więc ten opis zdaje się być skierowany tylko na Jerozolimę, na Izrael, że tak powiem. To by oznaczało, że wcześniej wspomniane uwiązanie zła ma raczej dotyczyć jego braku dostępu do świętej góry, gdzie będzie przez 1000 lat panował porządek Boży. Jednak te same zło przez te 1000 lat być może będzie się przygotowywało do wielkiej bitwy Armagedonu. W końcu wszystkie królestwa i państwa na ziemi mają stanąć przeciw Bogu w tej bitwie. No ale zobaczmy jeszcze na inny fragment, który jak sądzę odnosi się już do czasu po tych 1000 latach i po bitwie Armagedon. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jako blubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu, już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe i mówi, napisz słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi, stało się, jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem, a dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Zwrócić tutaj trzeba szczególną uwagę na to, że po 1000 latach i ostatecznej bitwie śmierci już ma nie być. Jedynie tak zwana śmierć druga dla tych, którzy odrzucili życie w Bogu, w prawdzie i w sprawiedliwości. No dobrze, także siłą rzeczy konkluzja jest taka, że w świetle Biblii panowanie i władztwo to tak naprawdę dbanie, opieka nad czymś lub nad kimś,
Z kolei zarówno pierwotna dieta, jak i dieta wskazana w czasach końca, tak, sugeruje, że zatoczymy koło, że po prostu zatoczymy koło i ponownie mięso zniknie ze stołów. Nie tylko dla ludzi, co ciekawe, ale nawet dla zwierząt, tak? Które to zaczną się żywić niemięsnym pokarmem. Jedynie teraz w świecie, który jest zbrukany, tak? Przyzwolono człowiekowi jeść mięso. No i chcę zauważyć, że przyzwolono, a nie nakazano, bo to też jest spora różnica. No mam nadzieję, że zawarłem wszystkie wersety mające sens i większą wartość w tym temacie. A teraz jeszcze, jako ciekawostkę, sugeruję zobaczyć, co właściwie mówią na ten temat inne religie, inne święte teksty, kultury. Zobaczmy, jaki był ich stosunek do zwierząt oraz do ich spożywania. Zacznijmy od hinduizmu, bądź szeroko pojętych tekstów wedyjskich. Mamy tam takie specyficzne terminy, które noszą swoje znaczenie. Rta, kosmiczny porządek, dharma, właściwe postępowanie oraz ahimsa, czyli niekrzywdzenie. No i według obrazu, jaki wyłania się z Ved, głównie z Rigvedy, czyli takiej jednej ze starszych, o ile nie najstarszego kanonu, człowiek nie stoi ponad zwierzętami, lecz współistnieje z nimi w tym samym porządku kosmicznym, Rta. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, są nosicielami prany, czyli tak zwanej życiowej energii. Warto jednak wspomnieć, że w najstarszych Wedach istniały ofiary ze zwierząt, ale były one ściśle rytualne, rzadkie i obwarowane szczególnymi zasadami. Już w późniejszych tekstach wedyjskich i Upanishadach następuje odejście od zabijania zwierząt. Nacisk bardzo mocno przesuwa się na ofiarę symboliczną i duchową, czyli na przykład post, modlitwa, no i tym podobne, tak? No i teraz postarajmy się omówić kilka znaczeń, że tak powiem, odnosząc się także do różnych wersetów. To może być trochę chaotyczne, ale postaram się to jakoś przedstawić sensownie. Na początek mamy na przykład w Upanishadzie Chandogya taki króciutki werset mówiący: Ty jesteś tym. No i znaczenie tego jest takie, że ten sam Atman, czyli istota duchowa, coś jak pierwiastek Boży w nas, coś jak dusza, duch, no że ten sam Atman jest w człowieku i w zwierzęciu. No i że krzywdząc zwierzę, właściwie krzywdzisz to samo życie. Z kolei w Upanishadzie Brhadaranyaka, wolę ich nie czytać, bo łamie pewnie ten język strasznie. Ten, który mieszka we wszystkich istotach, a którego wszystkie istoty nie znają. Tutaj jest odnośnik do Brahmana, czyli takiego pojęcia najwyższego Boga w hinduizmie. Coś na wzór naszego Boga Ojca, jak sądzę, w sensie w chrześcijaństwie. Taki główny Bóg, najwyższy stwórca, że tak powiem. No i ten werset sugeruje, że Brahman przenika wszystkie formy życia i nie tylko ludzi. Mówimy tu o wszystkich istotach. No i wcześniej też wspomniałem o pojęciu nazywanym ahimsa. Jest to pewien fundament etyki wobec zwierząt. Pojęcie to rozwija się silniej nieco później, także w dżinizmie i buddyzmie. No i choć jego korzenie oczywiście są w Wedach. No i co właściwie ahimsa oznacza? Wcześniej powiedziałem, że niekrzywdzenie, ale rozwijając to trochę, oznacza ogólnie również powstrzymywanie się od przemocy, szacunek wobec wszelkiego życia. No i właśnie dlatego na przykład w tej idei ahimsy
idealny mędrzec nie zabija zwierząt. Idealny mędrzec raczej by był wegetarianinem. Ogólnie wegetarianizm jest wysoko ceniony w tej kulturze, choć nie absolutny. Nawiązując jeszcze do kwestii władztwa i panowania, jak to jest w hinduizmie postrzegane, król jest postrzegany jako strażnik dharmy, gdzie dharma to jest takie jakby odwieczne prawo, tak, niezmienne, coś trochę jak prawo Boże. No i rola władcy, czyli raja, króla, to jest, że nie panuje absolutnie, że jest strażnikiem dharmy, czyli prawa i odpowiada przed kosmicznym porządkiem, tu odnośnik do tego rta. No i zwierzęta na przykład podlegają ochronie władcy, a ich nieuzasadnione krzywdzenie jest naruszeniem dharmy, czyli właśnie odwiecznego prawa. Tu jeszcze z troszeczkę innych źródeł, bo to się chyba nie wlicza do Ved, ale jest taka bardzo tradycyjna książka Mahabharata, która to opisuje pewne wojny tam w hinduistycznym świecie. Przepraszam. I cytat idzie tak. Ten, kto krzywdzi zwierzęta, krzywdzi samego siebie. Więc jak widzimy, tutaj znów mamy taki nacisk na pewną, nazwijmy to empatię i zrozumienie względem zwierząt jako istot równie czujących jak my sami. No i teraz przytoczmy z bardzo króciutkim komentarzem różne wersety z różnych Ved i tekstów źródłowych, tak? I idzie to mniej więcej tak. Z tej kosmicznej ofiary powstały zwierzęta powietrzne, leśne i domowe. To się odnosi do tego, że zwierzęta nie są dodatkiem dla człowieka, są współpowstałe z tego samego kosmicznego aktu, czyli rta, co ludzie i bogowie po prostu. Dalej. Jedna rzeczywistość jest nazywana wieloma imionami. Ten hymn wyraża ideę jednej zasady życia przenikającej wszystko, ludzi i inne istoty. Kolejny. Niech wasze zamiary będą wspólne, niech wasze serca będą wspólne. W kontekście kosmicznym hymn odnosi się do wspólnoty wszystkich bytów w porządku świata. Pójdźmy dalej. Kolejny będzie hymn, który opisuje rytuał, ale w sposób symboliczny i kosmiczny, a nie brutalny. To jest właśnie przykład, gdzie jeszcze były ofiary ze zwierząt w hinduizmie, ale one miały pewien trochę inny wydźwięk, że tak powiem. On nie umiera ani nie doznaje krzywdy. Idzie do bogów dobrymi ścieżkami. I już tu widać te właśnie napięcie. Rytuał nie jest pojmowany jak zwykłe zabicie zwierzęcia, lecz jako przemiana rytualna. Zobaczmy kolejny. Zwierzęta nie są krzywdzone w ofierze, która podtrzymuje życie. No i tutaj właśnie z tym wersetem jest troszkę kontrowersyjnie, bo o ile wiem, ten werset bywa interpretowany jako obrona rytuału, ale również jednocześnie wskazuje, że przemoc była problemem etycznym już wtedy. Już wtedy na to patrzono, czy taka ofiara w ogóle powinna istnieć, tak? Że chyba coś jest nie tak. No i dalej już zaczyna się zmieniać troszeczkę ta narracja względem ofiar i względem ogólnie szeroko pojętego traktowania innych istot żywych. Dalej czytamy coś takiego odnośnie już krytyki przemocy. Ten, kto widzi wszystkie istoty w sobie, a siebie we wszystkich istotach, nie może nikogo krzywdzić. I to już jest taki bezpośredni fundament tego pojęcia, które wcześniej przytaczałem, czyli ahimsy, niekrzywdzenia. Dalej mamy kolejny
niekrzywdzenie wszystkich istot. No i sens tego jest taki, że to jedno z najwcześniejszych jasnych sformułowań zakazu przemocy. Kolejny. Nie należy krzywdzić żadnej istoty. Oraz jeszcze kolejny, ten już z Mahabharaty. Niekrzywdzenie jest najwyższą dharmą, gdzie dharma, jak już wspominałem, jest takim odwiecznym, świętym prawem. Dobrze, hinduizm mamy za sobą. Teraz wejdźmy trochę w strefę buddyzmu. Głównie skupimy się na kanonie palijskim, Theravada, czyli najstarszym udokumentowanym kanonie buddyjskim. Sporo będziemy też cytować Dhammapada. Także zacznijmy. Pierwsze, co znajdujemy, to jest pewne wskazanie etyczne. I brzmi ono: powstrzymuje się od zabijania istot żywych. Słowo pana to istota oddychająca, czyli ludzie, zwierzęta. Z kolei niejako jest to taka pierwsza i podstawowa zasada moralna buddyzmu. Dalej z Dhammapady mamy kilka takich klasycznych i bardzo jednoznacznych wersetów. Idą one tak. Wszystkie istoty drżą przed przemocą. Wszystkie boją się śmierci. Albo stawiając siebie na miejscu innych, nie powinien zabijać ani skłaniać do zabijania. Zwierzęta są tu moralnie włączone w ten argument. Brak jest rozróżnienia między człowiekiem a zwierzęciem w kwestii cierpienia. Także wyraźnie te teksty wskazują o takim ogólnym niezadawaniu cierpienia i zabijania, niezależnie od tego, czy chodzi o człowieka, czy o zwierzęcie. Dalej mamy wątek zwierząt jako istoty czujące, co jest dość kluczowe doktrynalnie. Nazywa się to wspólnota cierpienia, czyli dukkha. No i idzie to mniej więcej tak. Cierpienie jest szlachetną prawdą. Cierpienie, czyli dukkha, dotyczy wszystkich istot czujących, nie tylko ludzi. Zwierzęta są pełnoprawnymi uczestnikami samsary, gdzie samsara to jest takie koło życia i śmierci, koło odrodzenia, bo w buddyzmie oczywiście mamy wątek reinkarnacji. No i właśnie w kwestii reinkarnacji jako potencjalnie zwierzę, bez jakiejś hierarchii bytów, Buddha twierdził, że istota może odrodzić się jako zwierzę i przyczyny są moralne, nie w kontekście niższości ontologicznej. Człowiek nie jest ontologicznie wyższy, tylko tymczasowo w innej formie. Tak przynajmniej to było postrzegane. No i co z tego wynika? No raczej nie chciałbyś zabić swojego potencjalnego krewnego, bo przynajmniej w takim wątku i wierze reinkarnacji, jeżeli kotek, piesek, krówka może być potencjalnie reinkarnacją innego wcześniej człowieka, no to siłą rzeczy trochę dziwnie zabić kogoś sobie być może bliskiego. No, dość ciekawe postrzeganie, prawda? Dalej mamy jeszcze kwestię, jak właściwie buddyzm patrzy na władztwo, na panowanie. No, z ich perspektywy władza ma mniej więcej znak równości z przemocą, a raczej w kontekście, że jeżeli ktoś włada poprzez przemoc, no to zbiera po prostu złą karmę. Jest to krytykowane. Dominacja i przemoc jest krytykowana. I mamy tutaj taki werset. Ten, kto zabija istoty żywe, sam sprowadza na siebie potępienie. A więc władza oparta na przemocy zawsze generuje negatywną karmę. No i na przykład idealny władca jest postrzegany jako ktoś, kto nie rządzi przemocą, ktoś, kto nie zabija i ktoś, kto chroni wszystkich poddanych. Mamy tutaj taki kawałek, urywek wersetu. Nie sprawuje władzy przez niesprawiedliwą siłę. No i jako że zwierzęta są częścią królestwa, które ma być chronione, no to siłą rzeczy
kwestia ochrony wszystkich poddanych również dotyczy zwierząt. Co jeszcze w buddyzmie możemy znaleźć? No, możemy znaleźć zasadę współczucia wobec wszystkich istot. Mamy takie teksty jak oby wszystkie istoty były szczęśliwe, albo jakiekolwiek są istoty żywe, słabe czy silne bez wyjątku. I o co tutaj chodzi? No o to, że brak jest tutaj jakiejś hierarchii moralnej. Nie ma znaczenia, czy to zwierzę, czy człowiek, czy słaby, czy silny. Obejmuje to wszystko. I ludzi, i zwierzęta, i każdą inną istotę, jaka wam może przyjść do głowy, i wskazuje na to, żeby wszystkie te istoty były szczęśliwe i żeby stosować wobec nich życzliwość, którą w buddyzmie nazywają metta. Co ciekawe, buddyzm również w jakimś kontekście potępia kwestię zabijania w sprawach ofiar. Budda na przykład krytykuje ofiary z istot żywych i idzie to mniej więcej tak. To nie jest dharma, jeśli opiera się na zabijaniu istot. Jest to po prostu bezpośrednie odrzucenie ofiar krwawych. I przekłada się to bardzo mocno na styl życia w buddyzmie, bo na przykład mnisi i ich stosunek do zwierząt, ich reguły monastyczne, wskazują, że taki mnich na przykład nie może zabić zwierzęcia, nie może nawet celowo spowodować śmierci owada, musi filtrować wodę, by nie zabić jakiejś istoty. To jest taka praktyczna próba realizacji ahimsy, czyli tej zasady niekrzywdzenia. No i co? Podsumowując stosunek buddyzmu do zwierząt i do władzy, to wynika z tego, że buddyzm naucza, że zwierzęta są istotami czującymi, są współuczestnikami samsary, czyli tego koła życia, że nie istnieje prawo panowania, tylko pewnego rodzaju równość i dbanie o siebie. Jedyną władzą jest opanowanie własnego umysłu. I współczucie obejmuje wszystkie istoty bez wyjątku. Także teraz o wiele krócej, ale opowiemy też troszeczkę o religii Shinto, która to w Japonii jest dominującą religią. I najpierw może podstawowa idea Shinto, o co chodzi w ogóle w Shinto. Podstawą jest to, że jest brak jednego Boga. Świat zamieszkują tak zwane kami, czasami tłumaczone jako bogowie, czasami, a może i częściej tłumaczone jako duchy lub obecność. Oczywiście duchy nie w kontekście Kacpra, tak, tylko takie istoty duchowe, o tak to nazwijmy. I jeszcze jedno założenie jest takie, że natura jest święta sama w sobie. W odniesieniu do zwierząt, zwierzęta mogą być kami, a więc mogą być tymi bogami, duchami. Mogą być również posłańcami kami, czyli bogowie lub duchy mogą wysłać zwierzę jako posłańca. I nigdy nie są postrzegane jako niższe ontologicznie. I teraz popatrzmy troszeczkę na wersety, przytoczę szybkie dwa. Jeden odnosi się do opisu stworzenia Japonii i świata i idzie to tak. Wszystkie istoty, które się poruszają i oddychają, noszą w sobie ślad kami, czyli noszą w sobie tą cząstkę boską, cząstkę ducha, tak? Zwierzęta są przeniknięte sakrum wraz z ludźmi. Nie tylko, że ludzie, ale że zwierzęta również jako istoty żywe. Mamy jeszcze w Nihon Shoki taki króciutki werset. Duchy gór, rzek i zwierząt strzegą krainy. Czyli tutaj właśnie mamy taki odnośnik do takich kami. I przykłady takich właśnie zwierząt, które strzegą krain. Mamy na przykład zwierzęta, które są jako posłańcy tych kami, czyli bogów duchów, tak? I w tekstach utrwalone przykłady to są takie jak lis, który jest nazywany Kitsune i on jest posłańcem Inari, to chyba bogini jakaś ich. Mamy jelenia, który jest posłańcem Kasuga Taisha.
Mamy kruka, czyli tak zwany Yatagarasu i to jest boski przewodnik. No i mamy węża, który jest takim duchem wody i płodności. Tu ciekawe jest, że jest podkreślany jako duch wody, bo to mi się kojarzy z wcześniejszym filmem, który nagrywałem, gdzie opowiadaliśmy o naga w hinduizmie, takich wężowych istotach i że te istoty zamieszkiwały właśnie wymiar wodny gdzieś tam w podziemiach, że tak powiem. No i trzeba zauważyć, że w Japonii również zabicie takiego stworzenia, takiego zwierzęcia jest równoznaczne z kegare, czyli zanieczyszczeniem. No i tutaj zwróćcie też uwagę na przykładowy kawałek modlitwy Norito. Jest to modlitwa Shinto i ona idzie tak. Oczyszczamy się z win wobec wszystkiego, co żyje i porusza się w świecie. No i to zdanie niejako sugeruje, że biorą bardzo taką dużą, szeroką odpowiedzialność moralną. Jest brak hierarchii bytów, przepraszam. Jest tutaj oczyszczenie się z win wobec wszystkiego, co żyje i porusza się. Czyli nie jest to wskazane tylko na ludzi, ale również na zwierzęta. No i tak podsumowując Shinto, no to zwierzęta są postrzegane jako byty sakralne, jest brak koncepcji panowania nad czymś w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Relacja jest raczej bardziej oparta na szacunku, czystości i harmonii. Teraz spójrzmy na Chiny, jako że tutaj jest troszeczkę to skomplikowane, ponieważ mamy różne systemy wierzeń i filozofii, no to postaram się odnieść głównie do bodajże 4, może 5. I zaczniemy od taoizmu, czyli daoizm. Jest to najwyraźniejszy głos prozwierzęcy. Kluczowym pojęciem by było słowo dao, które znaczy droga. No i pierwsze co mówi to, że wszystkie istoty są równymi przejawami dao. No i przytoczmy tutaj pierwsze wersety. Niebo i ziemia nie są stronnicze. Traktują wszystkie istoty jak słomiane psy. W tym wersecie nie chodzi o pogardę, że słomiane psy to coś złego. Raczej chodzi tu o wyraźny brak hierarchii i uprzywilejowania. Człowiek nie jest stawiany w centrum, raczej jest na równi z innymi istotami. Co oczywiście jest zupełnie inne w chrześcijaństwie, gdzie człowiek wyraźnie jest na wzór i podobieństwo Boga, a więc jest stawiany powyżej zwierząt. Dalej mamy. Dao daje życie wszystkim istotom. Nie posiada ich i nad nimi nie panuje. Tu mamy już odnośnik do władzy, do panowania, że jest to w jakimś sensie naruszenie pewnej harmonii. Ten brak panowania nad istotami, a jedynie dawanie im życia przez Dao wskazuje, jak wygląda władza i panowanie w widzeniu daoizmu. Zobaczmy jeszcze dalej. Niebo, ziemia i ja rodzimy się razem. Wszystkie istoty i ja jesteśmy jednym. Tutaj znowu nie ma tego podziału między człowiek a zwierzę. Wszystko współistnieje. Dalej mamy Dao rodzi jedno, jedno rodzi dwa, dwa rodzi trzy, a trzy rodzi wszystkie istoty. No i to często jest rozumiane w taki sposób, że wszystko pochodzi z tego samego źródła, że nie są to hierarchiczne jakieś ustawki typu stworzeni po, co jest zupełnie inaczej w chrześcijaństwie, bo przecież mamy wyraźnie wydzielone stworzenie roślin, stworzenie królestwa zwierząt oraz osobno stworzenie ludzi. Dalej mamy, czy potrafisz troszczyć się o istoty, nie dominując nad nimi? Tutaj znów chodzi o kwestię władztwa i panowanie, czyli opieka bez przemocy, troska, która nie wymaga dominacji. Dalej mamy jeszcze takie dwa ciekawe. Kiedy zwierzęta żyją według swej natury, świat pozostaje w harmonii. Oraz
Ten, kto próbuje podporządkować życie, niszczy jego pierwotną siłę. I to jest znów taka krytyka dominacji i eksploatacji w tym przypadku natury i naturalnych sił, że tak powiem. Teraz spójrzmy, jak na to wszystko się, jak na to wszystko patrzy konfucjanizm, tak? W tym wypadku jest to taka relacja hierarchiczna, aczkolwiek etyczna, czyli troszeczkę bliższe temu, co w Biblii znajdujemy, bo mamy takie rzeczy jak to, że szlachetny człowiek jest życzliwy wobec ludzi i troskliwy wobec istot. Czyli zwierzę nie jest równe człowiekowi, ale jest objęte taką moralną troską. Patrząc dalej, ten, kto nie znosi cierpienia zwierząt, nie jest zdolny do współczucia wobec ludzi. Innymi słowy, jest to uważane za taki test moralny. Jeżeli nie umiesz współczuć zwierzętom i ich cierpieniu, no to czy na pewno jesteś człowiekiem, czy możesz współczuć ludziom? No, dość ciekawe. Tutaj mamy też inny. Mistrz łowił wędką, nie siecią. Nie strzelał do ptaków siedzących. To jest taka sugestia jakby wskazująca na praktykę etyczną, czyli nie zabijać masowo, wędki użyć zamiast sieci, tak? Nie zabijać bez potrzeby, tak? Nie strzelał do ptaków siedzących, które odpoczywały czy coś. No i jeszcze 2. Szlachetny człowiek okazuje życzliwość wszystkim istotom. Oraz jeśli ktoś widzi zwierzę w cierpieniu i nie odczuwa litości, nie jest człowiekiem. Kolejny nurt w Chinach nazywa się mohizm, to się chyba czyta mozi. Jest dość zapomniany, aczkolwiek w miarę ważny. Mozi to oznacza mniej więcej uniwersalna miłość. No i mamy mniej więcej taki wątek, że niebo pragnie, aby ludzie kochali się wzajemnie i nie krzywdzili istot. Czyli jest to wyraźne potępienie ofiar, no bo skoro to niebo pragnie, aby kochać się wzajemnie i nie krzywdzić istot, no to chyba ofiar też nie chcą, tak? Mamy inny jeszcze. Niebo nie pragnie marnowania życia zwierząt dla próżnej chwały. Czyli znów mamy tutaj taką krytykę ofiar i jakiejś próżności. No i tutaj jeszcze w opozycji do wcześniej 3 wspomnianych filozofii stawiamy legalizm. I dlaczego dla kontrastu? No bo tutaj mamy jeden cytat, który mówi coś takiego. Istoty istnieją po to, by służyć porządkowi państwa. Innymi słowy, zwierzę jest postrzegane jako zasób, jako narzędzie. Jest tutaj totalny brak etyki wskazany. Teraz jeszcze pokrótce spójrzmy na starożytny Egipt. Jest to dość ciekawy wątek w tym przypadku. Mamy tutaj na przykład taki porządek pewien stworzenia, maat, my, a ty. No i jest to takie, te pojęcia ogólnie w sobie zawiera porządek kosmiczny, moralność, prawdę i taki właściwy sposób istnienia świata i postępowania, czyli znamy to już, tak? Znamy to jako dharmę, znamy to jako prawo Boże, znamy to w jakimś kontekście może jako karmę. Wydaje się to być dość zamienne słowo. No i mamy taki tekst na przykład. Bogowie stworzyli ludzi i zwierzęta, aby żyli w porządku maat, czyli w tej kosmicznej harmonii. Dalej mamy. Dusze ptaków, bydła i ludzi oddychają tym samym tchnieniem. Czyli po raz kolejny mamy jakieś takie troszeczkę zrównanie, że wszystko żyje napędzane tą samą siłą. Dalej mamy. Nie zadawałem bólu żadnej istocie żywej. No i jak się okazuje, jest to poniekąd kryterium sądu po śmierci, czyli że jest to brane pod uwagę jako dobry akt moralny. Dalej mamy. Nie splamiłem ziemi przemocą. No i jak jeszcze się odnoszą do ofiar ze zwierząt? No, ofiarą jest
Przepraszam, ofiara jest aktem przywrócenia mat, czyli tego porządku jakiegoś, tak? A nie zniszczenia życia. No i ofiary są bardzo regulowane, rytualnie ograniczane i przede wszystkim niemasowe. Chcę jeszcze zauważyć, że w Egipcie jest taka ciekawostka, że jest to jedna z niewielu cywilizacji, w których znaleziono mumie różnych zwierząt. Innymi słowy, w starożytnym Egipcie zwierzęta były traktowane dość tak interesująco, bo wyprawianie pogrzebu dla swojego pupila zwierzęcego no, świadczy o jakiejś jednak trochę większej relacji między człowiekiem a zwierzęciem, prawda? Jeszcze spójrzmy sobie na zaratusztrianizm. Jest to religia wywodząca się z Persji, czyli współczesnego Iranu. Często jest pomijana, a bardzo ważna w tym temacie. Posłuchajmy tego. Ten, kto krzywdzi zwierzę użyteczne, sprzeciwia się porządkowi Asa. Zwierzę jest tutaj jako sprzymierzeniec dobra, jako część kosmicznej walki dobra ze złem. Szczególną rolę mają bydło, pies czy zwierzęta gospodarcze, tak? Dalej mamy dla przykładu opis stworzenia zwierząt. Kto stworzył bydło i dał mu pastwiska? Kto uczynił duszę zwierząt? No i tutaj jest odnośnik do tego, że zostały stworzone bezpośrednio przez Ahura Mazdę, czyli takiego głównego boga. Coś jak nasz Bóg Ojciec, tak? No i że są obdarzone duszą, tak jak człowiek, czyli w ich języku to jest Urian. Dalej mamy na przykład pierwszym stworzonym zwierzęciem było bydło, czyste i doskonałe. No i tutaj mamy wskazanie, że zwierzę jako takie pierwotne dobro było czyste i doskonałe. Dalej mamy wytyczne odnośnie tego, jak na przykład traktować zwierzęta i tutaj mamy takie wersety jak ten, kto krzywdzi psa, krzywdzi sam porządek Asa, albo ten, kto dba o zwierzęta, wzmacnia królestwo prawdy. I wreszcie, do kogo mam się zwrócić, skoro ludzie mnie biją i mordują? Ten ostatni jest ciekawy, bo to jest jedyny starożytny tekst, oczywiście w zakresie tej religii, gdzie zwierzę przemawia, bo to są słowa wypowiedziane przez duszę bydła, skarga duszy bydła. A jak jeszcze się zapatrują na ofiary ze zwierząt? No, mamy tutaj dwa wersety. Dobro nie rodzi się z przemocy. I kolejny, ci, którzy składają krwawe ofiary, są zwiedzeni. I to by było na tyle w kwestii postrzegania władzy, panowania, diety i zwierząt w świetle innych systemów wierzeń i kultur. Trzeba przyznać, że są niezwykle spójne z tym, co znajdujemy w Biblii. Jest bardzo dużo takich zazębiających się rzeczy i podobnego podejścia do tych spraw. Jeszcze jako ostatnią ciekawostkę na dzisiaj, może tylko pośrednio powiązaną z tematem, zwróćcie uwagę, jak wiele religii odnosi się do bogów lub posłańców bożych w postaci zwierząt lub noszących pewne zwierzęce cechy. Jest to też dość ciekawe. No bo teraz popatrzmy, na przykład w Egipcie mamy takie przykłady jak Bastet, która miała taki jakby kocią głowę, Sobek, czyli krokodyla głowa, krokodyla ciało, Hator, czyli bydlęcie takie, coś w tym rodzaju, Horus, czyli właśnie orzeł jastrząb, no i Anubis, czyli szakal. No, nawet w tekstach piramid mamy stwierdzenie, że dusze zwierząt i bogów splatają się w porządku mat. Więc zabicie świętego zwierzęcia staje się niejako zbrodnią. Podobną sytuację widzimy w hinduizmie, tak?
Często się zdarza, że bogowie inkarnują się jako zwierzęta lub mają zwierzęce atrybuty. Przykłady to krowa jako święty symbol życia i obfitości, Hanuman, czyli małpi bóg na wzór oddania, Ganesha, czyli bóstwo z głową słonia i oznaką mądrości, jak dobrze pamiętam, Vishu jako Matsya w postaci ryby, albo Vishu jako kurma w postaci żółwia. No i wreszcie Nandi, czyli byk siwy. I żeby było ciekawie, w Biblii również mamy takie odnośniki, co może niektórych zaskoczy, ale przytoczę teraz Księgę Apokalipsy. Przed tronem niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dookoła tronu 4 zwierzęta, pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, zwierzę drugie podobne do wołu, zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i zwierzę czwarte podobne do orła w locie. 4 zwierzęta, a każde z nich ma po 6 skrzydeł, dookoła i wewnątrz są pełne oczu. No i zwróćcie uwagę, że też w pewnym sensie powielają się te same stworzenia. Mamy odnośnik do lwa, do wołu, do orła, czyli to takie powtarzające się bardzo poszczególne zwierzęta, prawda? I już tam wcześniej przytaczałem, jako Shinto, tej religii Japonii, mówiliśmy, że tam też zwierzęta mogą być kami, czyli duchami, bogami, lub posłańcami kami. Także nawet w tym przejawia się ten sam aspekt. No, uważam, że to dość ciekawe, aczkolwiek to jest tylko jako taka jeszcze dopełniająca ciekawostka podobieństwa i zbieżności tego, że zwierzęta często pojawiają się gdzieś w postaciach istot wyższych i boskich w jakimś tam kontekście, tak. Także to by było na tyle, przynajmniej dzisiaj. Wiem, że to był długi materiał i naprawdę doceniam każdego, komu udało się dotrwać do samego końca, tak? Pamiętajcie, nie piętnujmy się z powodu tego, co kto je. Jednak zdecydowanie zachęcam do powolnego odchodzenia od mięsa. Nie musi być to nagłe, może być stopniowe. Warto po prostu spróbować diety bliższej wegetarianizmowi. Oczywiście w zakresie rozsądku i waszych możliwości zdrowotnych. Także trzymajcie się ciepło i widzimy się już w kolejnym filmie, może gdzieś w plenerze, a może, kto wie, znowu o treściach świata niewidzialnego. Także do zobaczyska.